z kawką. Tak troszkę, żeby chociaż parę łyków zrobić. Witam Was serdecznie, zabieram Was na Flohmarkt sobotni. U nas soboty Flohmarkty są. Jest bardzo wcześnie rano jeszcze. Wszyscy śpią, a ja się wybieram kawałek na rowerze, potem autobusem. Także idziemy zobaczyć, co będzie fajnego. Jest fajna pogoda, więc chyba będzie dużo ludzi na pewno. Zapraszam serdecznie. Die steht mal da, die Fußballkiste habe ich gerade gesehen. Ja, ja. Zeitung hast du gar nicht mehr sonntags, ne? Made in Taiwan, ale ładna. Z Tajwanu. Takie nowoczesne. A już myślałam, że coś starego. Bawaria. To jest Alka Kunst. Nawet tą krynolinę tu z przodu ma w dobrym stanie. Czego jej brakuje? Nogę też ma. Czechosłowacja, bardzo ładny w kobalcie. Też fajny. Chyba setter, nie? Chyba setter. I tu jest jeszcze jedna taka malutka. Ta już ma ubytki w krynolinie. Jaka stara lampa, zobaczcie. Pomalowana jeszcze. Pewnie parę razy przez kogoś. Nie wiem, czy to jest Kaiser, czy nie. Aha, chyba jest Kaiser. Oryginal Kaiser, widzicie? Ale ona jest do tego, do naprawy, trzeba zedrzeć tą farbę i to wszystko na nowo pomalować. Cena jest pomimo stanu 115 euro, więc myślę, że dużo. Einfach wie diese, genau. Gut. Tschüss. Ja. Welche Teller? Ach, deine Teller. Ja. Und die Fünfer kriegst du noch, ne? 5 Euro. Diese, wie viel? Zobaczcie, fajne pieski. Co to jest za sygnatura? Hier ist ein Fünfer. Ciężko odczytać. 30 euro. Zobaczmy za sztukę. Zobaczmy ten drugi. Nie, ten drugi nie ma, albo ma zaklejoną. Wcześnie rano, ale zobaczcie, jak już dużo ludzi jest. Made in France, czyli Francja, ale ciężka. Z kryształu, piękna. Powiem szczerze, ten dół nie bardzo mi się podoba, bo taki trochę kolor ma nowoczesny, ale góra jest piękna. Góra jest śliczna. Trzeba stwierdzić, tutaj taka onyksowa jeszcze, też bardzo ładna. O, piękna. Ta też jest ładna, wszystkie są ładne. Wszystkie są ładne. A to są takie... Nie, na choinkę nie, ale podobne kupowałam na choinkę. Też takie stare. O, tu mamy jajka, słuchajcie. Chyba Huchenreuta. Nawet na pewno. Z kolekcji. Każde inne, zobaczcie. O, takie. I nie są ciężkie. Aha. Tu jeszcze mamy fajną lampkę. Taką w stylu Tiffany.
Oczywiście z mosiężną nogą. Nawet żarówka jest w środku. Tu jeszcze mamy, zobaczcie, jaki piękny koszyk. Śliczny. Lama. Lama. Zobaczcie, jakie lampy tam z tyłu. Brudne jak święta ziemia. Fajna stara drabina. Drewniana. Ale chyba stąd drabiny nie będziemy wozić, bo chociaż potrzebujemy drabiny, ale po prostu jest... No, nasze auto raczej nie przyjmie drabiny. Mamy jeszcze za małe auto, musimy koniecznie zmienić auto, ale wszystko w swoim czasie. Angielskie, takie kwiatuszki. No, tu mam nawet trochę zabawek, wyjątkowo. Morgan. To ciekawe. Jeszcze nie widziałam takiego. Co to jest? Huchenreuter, taki model Huchenreuter. Ładny. Ładny. A tutaj mamy 5 euro za każdą rzecz. No, ta lampa to jest warta 5 euro, na pewno więcej nawet. Fajna. No, myślę, że ten magnetofon to też jest warty. Nawet z tym, z CD, 5 euro, być może nawet działa. Tu mamy każdą rzecz po 2 euro. Taki zestaw to ja już chyba widziałam, no, Thomas. Chyba widziałam, ale ja szukam, kurczę, innej maselniczki. Jeszcze nie dostałam cały czas. Z maselniczkami jest bardzo ciężko, w ogóle nie jest ich dużo niestety. Nie wiem, czy mało ludzi używa maselniczki. Tu mamy piękną bombonierę w takim kolorze wyjątkowym. Normalnie to takich kolorów to ciężko szukać w porcelanach. Czerwone są takie dość rzadkie, a już cała rzecz z czerwonego to już w ogóle. O, jakie fajne buty. Konwersy. Moje ulubione buty. Bardzo lubię konwersy i bardzo wygodne są zresztą. Więc warto czasem więcej zapłacić. O, tutaj są płyty CD. Warto więcej zapłacić, bo są po prostu bardzo wygodne. Dzisiaj akurat konwersów nie mam, ale tak ogólnie mówię. Dziadek i babcia, o. Dziadek i babcia. Fajne. Co tu jeszcze jest? Nie wiem, czy wiecie, że jak się chodzi na Flohmarkcie, chodzi się
Tutaj w Niemczech. Być może, że w Polsce też tak jest. No, ciekawy ten zestaw. Jak się coś kupi większego, to można zostawić u tego sprzedawcy i przechować do czasu, aż się będzie wracać do domu. I jest to tak, wiecie, tu mamy Delft, ale chyba jest pęknięty, tu koło łóżka, nie? Także można sobie spokojnie, przeważnie, no mi się nie zdarzyło, żeby ktoś odmówił. Tu mamy słuchawki bardzo ciekawe, tylko takie trochę, ja bym powiedziała, że zapleśniałe wręcz, ale firma bardzo droga, nie? Fajny zegar i nawet działa. I powiem wam, że te zegary są bardzo drogie. No. Co tu mamy w tym koszyczku? W zasadzie nie koszyczku, tylko to tak zapakowane jest jak prezent wręcz, jakaś puszka. A czekajcie, bo to było. To było? Tak. Serotti, czekoladki. Ale już tam czekoladek nie mam. Nie ma. Jakieś inne rzeczy. Czasem się można zdziwić, warto zaglądać. Bo czasem się można zdziwić, co w tych kartonach jest, nie? Jakaś gra, chyba w ogóle nie otwierana. Mamy jakiś piórnik i różne rzeczy. O, do tego, do rowera. Dynamo. Zobaczcie, zastępcze te opony. Ale ja się nie znam. Nawet nie wiem, jakie mam koła w rowerze. Co tu mamy jeszcze? Jakieś stare łopatki, nie łopatki. Zobaczcie, jaka fajna pucha. Stara pucha. Tu jakiś podgrzewacz chyba. Co tu jeszcze jest? Daleko tam z tyłu. No to znany motyw. W takiej bibliotece pan stoi. Ale lekkie. Nie jest to jakiś brąz albo coś takiego. O, jaka fajna malutka torebunia ze skóry, ale to maleństwo, chyba raczej dla dziewczynki. Tu mamy coś ciekawego. No. Czy to jest cynowe? Może być cynowe, ciekawe. Zobaczcie, jaka fajna ta suszarka Goldwell Typhoon 1000. Taka vintage. Ale ten do kontaktu ma takie już nowoczesne. O, piękny talerzyk, ale chyba bez filiżanki. Niestety, a szkoda. Ciężki ten dzban bardzo. Tu mamy jakąś ciekawą bombkę. Co to jest? Za marka. Zobaczmy ją. O, wyłaś.
koreańska ponoć. O, widzicie? Koreańska. Tu mamy Tirschen Road, bardzo ładną sosierę. Gruba ta porcelana, ciężka. Ale ładne. Ale ładne. Der kriegt direkt eine Backpfeife. Dużo kotków. Ktoś kotki zbierał. Ten jest ładny. O, słodki. Tu jeszcze są jakieś jajka. Jeszcze mamy chwilę do świąt, wiesz, jeszcze jajka się będą pojawiać. Tu jaka karuzela jest z drewna. Raczej nie, coś nie starego, w sensie może jakieś lata 60. nawet. Ale nie coś bardzo starego. Oto mamy jakąś filiżankę ładną. Huchenreuta. Ubitą niestety. Troszkę. To nie jest z dołu niestety. Tu muszę wam coś pokazać, bo byłam już tutaj, ale pan oglądał tą książkę i nie mogłam się do niej dobrać. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście 1898. Możliwe, czekajcie, bo ja się boję, że to mi się przewróci. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Bardzo ciekawa książka. Ale chyba jest z tego czasu. 1898. Nawet z obrazkami jest. Charlottenburg. Szukam jakiegoś obrazka, żeby wam pokazać. O. Z takim młynem. No, jeszcze w całkiem dobrym stanie.
parę kartonów. Tu dwie poduszki takie same. Tam jest jedna i tu jest jedna, druga taka sama. No, patrzcie, jaki garnek aluminiowy. Waza, w sensie waza, po niemiecku waza, po polsku wazon. Barbro Wieslander, design Pia Amsel. Taki spieniacz do mleka. Chyba nawet Nespresso. Zobaczmy. Albo i nie, nie wiem. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Huczy Kije. Ja mam na imię Kasia i to ze mną chodzicie po Flohmarktach, czyli Pchlich Targach w Niemczech, również po sklepach używanych, ale dzisiaj byliśmy na Pchlim Targu. Moi drodzy, co Wam wpadło w oko? Bo mnie parę fajnych rzeczy. Dzisiaj był wyjątkowo duży Flohmarkt i było bardzo dużo pięknych rzeczy i bardzo dużo też ludzi. Ładna pogoda, więc było co robić i na co patrzeć. Moi drodzy, co Wam wpadło w oko? Mam nadzieję, że mi napiszecie. A mam coś nowoczesnego tym razem, a mianowicie taki zegar, właśnie taki Zander Berlin, sterowany elektronicznie, radiowo i myślę, że za 2 euro był naprawdę koniecznie do wzięcia. Mniej więcej kosztuje w internecie 30-40 euro, więc myślę, że super zakup. Wzięłam go dlatego, że my jesteśmy takimi ludźmi, że u nas w każdym pomieszczeniu musi być zegar, więc na pewno gdzieś się przyda. Za 2 euro to w ogóle nawet nie ma co gadać, moi drodzy. Co kupiłam, moi drodzy, dzisiaj w ogóle jest niedziela przed świętami. W związku z tym już się dużymi krokami zbliżają święta, więc na pewno się u Was dużo dzieje. U nas, powiem szczerze, nie dzieje się jakoś specjalnie mocno, coś tam się przygotowujemy, ale w sumie tak delikatnie. Ja bigos robiłam ostatnio, bo chcemy do Polski wziąć, jak będziemy jechać na święta, ale w sumie dekoracji też nie mam za wiele, bo skoro jedziemy na święta do Polski, więc nie ma co szaleć. Zresztą jakbym nawidziała tu jeszcze więcej tych dekoracji, to by było za dużo, a ja już tak mam na tym stole dużo, więc tak delikatnie, moi drodzy. Ale jeśli chodzi właśnie o dekoracje, to dzisiaj właśnie mam coś, co do tych dekoracji potrzebowałam. Coś, co mi się naprawdę fajnie trafiło, bo przed samymi świętami, a już dawno to chciałam kupić i tym razem się udało. Wpadłam na to od razu i patrzę, aż tyle. Moi drodzy, całe pudło, o tutaj mam to pudło z tymi pudełkami, a mianowicie, co to w ogóle jest, z czego to jest pudełko? Tak patrzę. A mianowicie, moi drodzy, jajka Hutchenreuta, porcelanowe, każde oczywiście z innego roku. Trafiło mi się 9 sztuk. Pokażę Wam jedno,
bo inne już wiszą na gałązkach. Już je wystroiłam. Moi drodzy, z bliska wygląda tak. O, i każde oczywiście jest inne. To jest akurat w kaczki. Sygnatura jest taka. Mam nadzieję, że to będzie widać. Nie bardzo to widać. O, tutaj trochę. W każdym razie, moi drodzy, takich jajek mam 9. Bardzo ładne. I powiem szczerze, że to akurat jest numer 2002, więc ma, jakby nie było, 24 lata. No, 24 lata i nic mu się nie dzieje, także fajnie. A są jeszcze starsze, bo najstarsze chyba jest z 98 bodajże roku. Także mega, słuchajcie, jesteście pewnie ciekawi, jaka była cena. Moi drodzy, cena była 15 euro za wszystkie. I powiem szczerze, że tutaj nawet nie ma co się targować, bo one tak kosztują tu u nas od 10 euro wzwyż za sztukę. W związku z tym, no jak tu się targować, jak się dostaje 15 euro, jak się można kupić za 15 euro wszystkie, nie? Moi drodzy, tyle kosztowały, ale na tym samym stole była jeszcze lampa witrażowa, która bardzo mnie przykuła mój wzrok i ja już Wam pokazuję, jak ona wygląda, bo właśnie tutaj mi miska leży pod nogami i się o nią zabije. Moi drodzy, taka malutka ta lampka jest w stylu Tiffany, o taka. Bardzo ładna, zgrabna. Ja takich lamp jeszcze niewiele mam. Mam jeszcze jedną, taką trochę większą, którą dawno kupiłam, dawno temu. Ale jak mi się trafi jakaś z ważkami, ta z ważkami by mi się bardzo podobała. Jakaś taka w kobalcie, chciałabym. Może kiedyś się trafi. Albo w zieleni, też w takim w szmaragdzie, też bardzo by mi się podobała, ale ta też jest bardzo ładna. Trochę ją umyłam, ale myślę, że muszę ją jeszcze poprawić. Ona jeszcze nie jest do końca czyściutka. To jest taki stop metalu, to chyba nie jest mosiąc, nawet na pewno. Lampka jest malutka, w sensie żarówka, całkiem jak do maszyny do szycia, takie maleństwo. Moi drodzy, i ona ma sygnaturę, ta lampa, już Wam pokazuję. Nie wiem, czy mi się to uda pokazać, ale myślę, że się uda. O, widzicie. I moi drodzy, już Wam mówię, co to jest. Jest to Lowski White Metal. Tak się nazywa firma. I firma działała w amerykańskim przedsiębiorstwie z siedzibą w Karlstadt w stanie New Jersey. Moi drodzy, lata 60., 70. mniej więcej. Więc nie jest to bardzo stara lampa. Ale zakładam kapcie, bo trochę zimno mi w nogi. Ale moi drodzy, no, też nie jest całkiem młoda, prawda? Więc ma za sobą piękne lata. Tak się zastanawiam, jakim cudem trafiła do Europy, jaka jest jej historia, jak to się stało, że ona tu trafiła. Słuchajcie, przepraszam, trochę lat ma, w związku z tym nic się jej nie zadziało w tym czasie, więc ktoś o nią dbał. I się zastanawiam, czy przyjechała na statku, przypłynęła na statku, a może u kogoś w bagażu, gdzieś schowana, żeby dotarła cała do Europy, bądź może została po prostu wysłana na eksport do Europy, po prostu na sprzedaż. Taka możliwość też była. Nie wiem, pewnie się nie dowiem. Pokażę Wam ją jeszcze, jak ona świeci. No właśnie. Bo moi drodzy, w takich lampach witrażowych, jak wiecie, na pewno jest ważne, jak one wyglądają zaświecone. O, i ta wygląda tak. Nie wiem, czy mnie dobrze widać, ale chyba tak. Pamiętajcie, że ona jest malutka, więc ona myślę, może spokojnie stać na jakimś regale, na jakimś stoliczku, albo ja widzę ją właśnie bardziej na regale, bądź na jakiejś wysokiej półce, albo na przykład na ścianie, nad czymś takim jak tutaj na przykład, nie? Oczywiście nie z tymi fajansami, bo musi pasować do wnętrza i do tego, koło czego ona stoi. Na oknie na przykład, chociaż też mi się wydaje, że na okno mogłoby być za mała, ale wyłączymy sobie, ale myślę, że jest bardzo taka, wiecie, filigranowa. Ma bardzo ładne kolory. Nie jest to żółte, tylko jest to takie wpadające w beż. Czy to są maki?
Ostatnio maki często widuję, więc maki do mnie trafiły. Całkiem możliwe, że to są maki. Tak bym obstawiała, że to mogą być maki. Bardzo ładna, filigranowa, nieduża, malutka, lekka. Nie jest ciężka, więc łatwo ją gdzieś postawić, podnieść. Moi drodzy, jesteście pewnie ciekawi, ile zapłaciłam. A zapłaciłam, moi drodzy, pani chciała za nią 50 euro najpierw, ale po negocjacjach, w zasadzie bardzo krótkich, zapłaciłam za wszystko 50, czyli 35 za lampę i 15 za jajeczka. Moi drodzy, takie były moje zakupy, myślę, że fajne. Zegar pewnie gdzieś trafi już bardzo za moment, gdzieś go tam powiesimy. Myślę, że w łazience by najbardziej pasował taki design, także cieszę się, bo napiszę Wam jeszcze na ekranie dokładnie, jak się firma nazywa tej lampy, bo może ktoś byłby zainteresowany, jak idzie się chciał znaleźć w internecie. Myślę, że bardzo ładna i fajnie, że trafiła w moje ręce, bo jest bardzo ładna i bardzo się podoba. Tak patrzę właśnie na bok, bo zaczyna mi się chyba bigos gotować, muszę troszeczkę go przykręcić. Moi drodzy, mam nadzieję, że mieliście dużo przyjemności oglądania mojego filmu dzisiaj. Widzimy się za tydzień, już święta, także nasze przygotowania do świąt będą trwały jeszcze przez cały tydzień. My będziemy w tym czasie w Polsce w święta, więc pewnie i będzie trochę przyjemności, ale też trochę pracy. No bo w Polsce zawsze niestety trzeba coś tam działać w tym nowym, starym domku i coś tam sprzątać, remontować i tak dalej. Moi drodzy, życzę Wam miłej niedzieli. Dajcie znać, co Wam się podobało. Łapka w górę i subskrypcja. Do zobaczenia. Pa!